Jakiś czas temu na Facebooku rozmawiałem z Andrzejem Tucholskim. Gadaliśmy ogólnie o sensie życia, dzieliliśmy się poglądami. To była pierwsza moja tak długa rozmowa na Facebooku. Jeśli ktoś nie kojarzy Andrzeja Tucholskiego, to można go sprawdzić tutaj, albo tutaj ma też kanał na YouTubie. I w trakcie tej rozmowy Andrzej polecił mi tę książkę. Viktor Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Jest o pobycie Viktora Frankla w Auschwitz, tylko z bardzo ciekawego punktu widzenia, bo Viktor był psychologiem. Książkę samą w sobie też mogę polecić, bo mimo, że to jest jedna z wielu książek, gdzie byli więźniowie opisują swoje przeżycia, to ta podchodzi do tego tematu w sposób, który mnie najbardziej interesuje, czyli co się działo w głowach ludzi, kiedy oni tam byli. I sama odpowiedź na pytanie, jak znaleźć sens życia przebywając w takim obozie, czy jest powód do wstawania rano, czy widzisz światełko w tunelu, czy to ma sens. I zaraz po przeczytaniu tej książki jakoś nabrałem ogromnej ochoty, żeby jeszcze raz odwiedzić Oświęcim, bo mimo, że byłem w liceum, byliśmy ze szkołą, byliśmy z ucieczką i pan opowiadał, to było tu, to wszystko to wyglądało jak zwiedzanie muzeum sprzed 2000 lat. Pamiętam, jak pytałem dorosłych, bo wtedy byłem w liceum, jak się to dzieje. I oni mi tłumaczyli, że no, Hitler obiecał to i tamto, powiedział, że przyczyną upadku gospodarczego są Żydzi, więc żeby się pozbyć problemu, musimy się pozbyć Żydów i ludzie jakoś uwierzyli. Machina została nakręcona i zanim się wszyscy zorientowali, doszło do czego doszło. I teraz podchodzę zupełnie inaczej do tego tematu. Jakoś zdecydowanie mniej historycznie, a dużo bardziej refleksyjnie i wnioskowo. W sensie wiem, że łatwiej jest wyciągnąć wnioski z tego tematu, niż po prostu pochylić się nad nim i powiedzieć, zdarzyła się tragedia. Powiem szczerze, że nie zmienia się w percepcji człowieka zwiedzającego aż tak dużo, na ile się spodziewałem, że się zmieni. To wciąż są dokładnie te same schematy zwiedzania, czyli przewodnik opowiada ci o tym, co tak naprawdę już i tak pewnie wiedziałeś i pokazuje po prostu z lewa na prawo, co powinieneś zobaczyć. I dla mnie, jak ja miałbym pojechać jeszcze raz albo miałbym komuś polecić, jak powinno się zwiedzać to miejsce, to poleciłbym nałożyć słuchawki na uszy, włączyć sobie klimatyczną muzykę i przeczytać wszystko wcześniej, co i tak teoretycznie powinno się wiedzieć. Bo to miejsce, które ma jakby pokazywać tą skrajność, do której człowiek jest zdolny i skłaniać do refleksji, żeby taka tragedia się drugi raz nie powtórzyła, służy często po prostu jako miejsce do odhaczenia na liście rzeczy, które widziałem w życiu. Tylko mam wrażenie, że jak ludzie podchodzą do takiego tematu, to często traktują go, jakby on był czystą historią. Jakby ludzie, którzy brali udział w tych wydarzeniach, to byli zupełnie inni ludzie, oni byli dużo głupsi od nas, bo to było 70 lat temu, byli zdecydowanie mniej rozwinięci, mniej rzeczy wiedzieli o świecie, ale to byli tak naprawdę dokładnie ci sami ludzie, jakimi my jesteśmy teraz. Wydaje mi się, że mówi się, że historia lubi się powtarzać, bo po prostu historia lubi się powtarzać. Czy to chodzi o to, że zawsze kierujemy się tymi instynktami, którymi się ciągle będziemy kierować aż do końca naszych dni, że historia będzie się powtarzać w związku z tymi instynktami, że zawsze że wojny zawsze będą nam towarzyszyć, bo jesteśmy ciągle tymi samymi ludźmi, którzy po prostu ciągle potrzebują więcej. Ja jestem głęboko przekonany. To jest, ja nie jestem głęboko przekonany, to wiem, że ludzie prędzej czy później się sami pozabijają. Nawet jeśli nie pozabijają do ostatniego człowieka, to pozabijają się na tyle, żebyśmy żyli w sytuacji, jakbyśmy żyli 4000 lat temu. Gdzie będzie problem z wodą, gdzie będzie problem z prądem, jak z wszystkimi tymi surowcami, do których dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni. Takie sytuacje jak ta, wszystkie inne, gdzie masowo mordowano ludzi, wydaje mi się, są takim dobrym zapalnikiem do dyskusji, żeby zastanowić się jeszcze raz, co robimy, po co robimy, jak to robimy, żeby może takich sytuacji było jak najmniej, bo tak jak już powiedziałem, skoro wszyscy dążymy do zagłady, wszyscy się pozabijamy, no to jest trochę jak chory organizm, który prędzej czy później umrze i jedyne co możemy to próbować przedłużyć życie tego pacjenta, czyli nas wszystkich. Na pewno będą osoby, które powiedzą, bo Jezus Maria, no ile można o tej martyrologii, ile można o tych tematach II wojny światowej, że ludzie umarli, ile jeszcze filmów będzie, ile będzie jeszcze, widzę, że Włodek się za to zabierał. Wydaje mi się, że tego nigdy za wiele wbrew pozorom. W sensie na pewno jest jakaś taka granica przesytu już tego tematu, ale na pewno to jeszcze nie jest to, bo jeśli jesteś w stanie zmienić myślenie chociaż jednego człowieka na temat tej sprawy, czyli jeśli twój zwierzchnik będzie ci kazał kogoś mordować, bo ty jesteś jego podległym żołnierzem i jak tego nie wykonasz, to sam zginiesz, jakby dopóki takie sytuacje będą miały miejsce, to takie sytuacje będą się powtarzać. Zacząłem się zastanawiać, jak to w ogóle się dzieje, że taki obóz powstaje. Kto wymyśla coś takiego i później jak zbiera ludzi, którzy będą wykonywać jego polecenia, czyli tej osoby, która wymyśliła, że taki obóz powinien powstać. I wszystko dla mnie, wszystkich tych rzeczy, które zacząłem rozkminiać, sprowadza się do tego, że to wszystko zależy od tego, komu przekazujemy władzę. Są nawet hipotezy, że Hitler w ogóle nie wiedział nic o obozach śmierci. Jakby nie miał o nich pojęcia, to wszystko było planem jego podwładnych, oni to wymyślili i tak dalej.
Nie bardzo wierzę, ale okej, jest taka hipoteza, nawet idąc tym tropem. Decydują się na założenie takiego obozu i potrzebują SS-manów, czy oficerów, czy jakichkolwiek żołnierzy, żeby prowadzili ten obóz. I przez Auschwitz przewinęło się, w zależności od źródeł, 7 albo 8 tysięcy żołnierzy. Wydaje mi się, że ludzie często myślą, że to byli sami psychopaci, że wszyscy ci SS-mani to byli sami psychopaci, bo przecież jest tyle zwierzeń, świadków, którzy mówią o tym, jakimi sadystami byli, jak strasznie ich traktowali, czy normalny człowiek jest w ogóle zdolny do czegoś takiego. Nie wydaje mi się, więc często ludzie myślą, że oni chyba zebrali samych psychopatów. Nie jest to możliwe, nawet jakby ktoś chciał zgarnąć samych psychopatów i wsadzić ich do takich obozów. Tym bardziej, że to nie jest sprawa tylko Auschwitz, Treblinki, czy Katynia, czy wszystkich tych miejsc, które ludzie kojarzą jako miejsca masowych mordów. To brzmi bardzo głupio, ale to byli normalni ludzie, dokładnie tacy sami, jak chodzą teraz po tych ulicach. To są wszystko ci sami ludzie. Ja też nie wierzę, że Niemcy to byli ludzie zdolni do dużo gorszych rzeczy niż wszyscy inni. Wątpię. Szczerze wątpię. Po prostu kiedy jesteś stawiany w sytuacji, kiedy musisz wykonać rozkaz, a jeśli to nie współgra z tobą i nie jest jakby okej z samym tobą, to jedyne co możesz jest powiedzieć nie, to wtedy samego ciebie rozstrzelają albo wsadzą do więzienia, to zaczynasz to wykonywać. I wiesz, idąc tym tropem dalej, zaczynasz zauważyć, że w takim razie w człowieku są pokłady niesamowitej nienawiści, agresji i sadyzmu. Są przecież dwa bardzo znane eksperymenty, czy to profesora Zimbardo, czy Milgrama, o tym, do czego człowiek jest zdolny, w szczególności kiedy przyjmuje jakąś rolę społeczną. Bo w ludziach jest jakieś zakodowane, i to niezależnie od kraju, niezależnie od rasy, zakodowany stopień posłuszeństwa. Że jeśli dostajesz jakieś zadanie i ktoś ci mówi, musisz zrobić to nawet jak czujesz wewnętrznie chociaż troszeczkę, że coś jest nie tak, to nie przestajesz tego robić aż do takiego bardzo krytycznego punktu. I tak jak mówię, to nie jest tak, że pewna nacja tak ma, druga tak nie ma, tylko wszyscy tak mają. Po prostu człowiek tak ma. I wydaje mi się, że często bierze się to z tego, że człowiek ufa drugiej osobie, że ona, jak wydaje polecenie, to chce dobrze. Że jakby ma dobre zamiary, jest dobrą osobą i chce dobrze. Dla ogółu. I to często nie jest prawda. Jeśli ja miałbym coś przekazać tym odcinkiem, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby kwestionować to, co wam się wtłacza jako oczywista oczywistość i tak się powinno robić, no bo przecież przyczyniać się do dobra ogółu. A druga rzecz to jest taka, żeby zwracać uwagę na to, kogo się wybiera do rządzenia. Czy to krajem, czy jednostką, czy organizacją. Bo to ma ogromne znaczenie. Dlatego właśnie ja, i mówię tylko za siebie, to nie chcę forsować mojego zdania na innych, natomiast jeśli chodzi o mnie, to ja nigdy nie będę głosował na radykałów. Nigdy. Warto mieć na uwadze, że nawet jeśli ktoś nie jest takim radykałem, jest potulnym barankiem, to może, prowadzić do kolejnych problemów w związku z tym, że taka osoba może być bardzo podatna na wpływy innych. Czyli, nie jest na tyle mocny, żeby zawsze się oprzeć wszystkiemu innemu i ktoś inny będzie w stanie sterować nim. Więc ważny jest balans. Tego nie wiedziałem, a to jest niesamowicie zaskakujące, że jest coś takiego jak literatura rewizjonistyczna albo rewizjonizm historyczny, gdzie ludzie kwestionują to, co się wydarzyło na podstawie różnych przesłanek i tak dalej. Więc jest coś takiego, że ludzie piszą książki mówiąc o tym, że to, co się wydarzyło w Auschwitz jest mocnym nagięciem i w ogóle się nie wydarzyło. Jakby to wszystko, co my znamy, co my wiemy, te masy filmów, te masy zeznań świadków, wszystko to, cały Auschwitz w ogóle z tymi salami, całym obozem, to jest wszystko zmyślone. I nie mogłem w ogóle w to uwierzyć, że ktoś się bawi w takie rzeczy jeszcze dzisiaj, bo rozumiem bawić się w takie rzeczy zaraz po wojnie, na przykład jako propaganda niemiecka, żeby mówić, że nic takiego nie było, w ogóle to wszystko to jest ściema. Natomiast jeśli dzisiaj jeszcze ktoś się bawi w takie rzeczy, to wow, ja się podziwiam. Podziwiam hart ducha, że się komuś chce. Jeśli nie dostaje za to pieniędzy, to w ogóle. Jeśli ktoś tak myśli i nie dostaje za to pieniędzy i nie jest to w celach propagandowych dla kogoś, to po prostu podziwiam. Z ciekawostek, co właściwie nie powinno być nazywane ciekawostką, bo to jest trudny i nieśmieszny temat, były SS-man, 90-letni, Oskar Gröning, został niedawno skazany na 4 lata więzienia po tak długim czasie. To jest oczywiste, ale może niektórzy nie wiedzą, że zbrodnie przeciwko ludzkości się nie przedawniają. Więc nie ma czegoś takiego, że to było 50 lat temu, jak jakieś tajne projekty CIA i po 50 latach można je odtajnić i nikt nikomu nic nie zrobi, bo to już dawno, dawno temu. Ja nie chcę bronić pana Oskara. Natomiast jak się ma 20 lat, to jest się jednak, jakby nie było, zupełnie innym człowiekiem niż jak się ma 90. Zupełnie innym. I często nie wiesz, co robisz. Ja nie wiedziałem, co robię, jak miałem 20 lat. I założę się, że nie są to sporadyczne przypadki, kiedy zaraz po wojnie ktoś z żołnierzy niemieckich patrzył na swoje ręce i się zastanawiał, co ja właśnie zrobiłem. Nie znam ani jednej historii, która by potwierdzała coś takiego, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby tak nie było. Musiało tak być. Wydaje mi się, że jak się da ludziom przyzwolenie na robienie tego, co chcieliby robić
bez żadnego prawa dookoła. I tak wydaje mi się często było w obozach, że myśleli, że to wszystko ujdzie im płazem, to jest zamknięty świat, nikt o tym nie wie, nikt na zewnątrz o tym nie wie. To wszystko ujdzie im płazem, bo tutaj nie rządzą się żadne prawa, w sensie my sami ustalamy swoje własne prawa. I stąd się chyba biorą właśnie największe problemy. Kiedy człowiek myśli, że jest nietykalny, trochę jak w internecie. I jako, że nikt z nas nie jest w stanie przeżyć tego, co przeżyli byli więźniowie, nikt z nas nie jest w stanie przeżyć nawet 1/100, wyobrażając sobie tego, co można przeżyć, to można po prostu o tym pamiętać. Po prostu pamiętać i przekazywać dalej, bo jak nie będzie się tego przekazywać, to zniknie. Człowiek ma bardzo, bardzo dużą tendencję do zapominania i dlatego stąd się wzięło w ogóle stwierdzenie czas leczy rany. Bo człowiek zapomina naturalnie. Wchodzi w nowe życie, myśli o nowych rzeczach, zapomina o starych. I im bardziej zapominamy o tych rzeczach, takich jak Auschwitz, tym bardziej stwarzamy środowisko do powtórzenia się tej samej historii. Zdaję sobie sprawę, że to był trudny odcinek, trudny temat, ale raz na jakiś czas muszę zrobić taki odcinek, żeby przekazać coś ważniejszego niż w haha komputery. Do widzenia.